Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, błogosławię was moją miłością, wzywam was, abyście zwrócili uwagę na to moje wezwanie. Ludzkość jest rozdarta między dobrem i złem, między prawdą i kłamstwem, posłuszeństwem i nieposłuszeństwem, wolnością i libertynizmem, życiem i śmiercią. Człowiek żyje w całkowitej amnezji duchowej, w nienawiści do Boga, która z niebezpieczeństwa dla moich dzieci stała się jednym z ich największych zagrożeń. Jest to jeden z najpoważniejszych czynników zaburzeń osobowości, na które cierpi znaczna część ludzkości, i doprowadził ją do tego, że stała się stworzeniem bez Boga. Brak duchowości jest wynikiem odrzucenia przez człowieka obecności Boga w jego życiu. To pokolenie przeżywa moment amnezji i jej konsekwencje. Zapomnieć o Bogu to zbuntować się przeciw Bogu. Usunąć Boga z własnego życia to zbuntować się przeciwko Bogu. Buntować się przeciwko prawu Bożemu to buntować się przeciwko Bogu. Pogarda dla woli Bożej jest postępowaniem przeciwko Bogu. Wyrządzać bratu krzywdę, to występować przeciwko Bogu. Zabójstwo brata jest występowaniem przeciwko Bogu. Niepraktykowanie miłości, prawdy, niepraktykowanie przykazań i sakramentów jest sprzeciwem wobec Boga. Sprzeciwiać się Bogu to buntować się, to nieposłuszeństwo, to nie kochać Boga i otworzyć się na wroga duszy, który atakuje każdego z was swoimi diabolicznymi działaniami, aby wytępić niewinność na ziemi i aby ludzkość szybko się zestarzała, a dzieciństwo zniknęło. Bałwochwalstwo materialne jest ciężką plagą, która opanowała człowieka, a współzawodnictwo o dobra materialne zastąpiło w człowieku wszelkie przejawy Bożej miłości. Od poprzednich pokoleń ten plan ukradkiem i stopniowo przenika do ludzkości, która przyjmuje to, co oferuje jej libertynizm. Wolność to nie to samo, co libertynizm, dzieci, a wy przyjęliście go, dlatego uważacie za normalne to, co w rzeczywistości jest sprzeczne z wolą Bożą. Bóg jest miłością, jest przebaczeniem, jest miłosierdziem. Bóg nie jest libertynizmem, nie jest nieposłuszeństwem, nie jest buntem, nie jest grzechem. Bóg przebacza skruszonemu grzesznikowi, nie zgadza się na grzech, dlatego dobro lub zło w człowieku zależy od jego wolnego wyboru. Człowiek zniszczył prawdziwą drogę duchową, broniąc się fałszywymi doktrynami, które nie są niczym innym, jak tylko drogą, która przygotowuje Antychrysta. Umiłowane dzieci, niewielu jest tych, którzy pragną żyć na duchowej ścieżce, o wiele więcej jest tych, którzy chcą posiadać to, co widzą, ubóstwiając Boga pieniądza. Człowiek jest nieprzewidywalny w swoich dziełach i działaniach, ponieważ diabeł nie odpoczywa i wpływa na was, jeśli jesteście wewnętrznie słabi przez to, że nie pracujecie i nie postępujecie tak, jak nakazuje mój syn. Ci, którzy są pod wpływem demonów, popełniają wciąż te same błędy i powstają przeciwko moim dzieciom, aby je poniżyć. Ludzkość żyje w środowisku nieczystości, bez duchowości, bez pragnienia dobra, dlatego wzrasta niestabilność w człowieku, jego działania i reakcje są niezrozumiałe dla istoty idącej ku Bogu. Środowisko, w którym obecnie rozwija się człowiek, jest typowe dla tych, którzy szukają przede wszystkim osobistej satysfakcji, a nie dobra wspólnego. Ludzkie ego sprzymierzyło się z działaniami zła, ponieważ to one dominują. Moje dzieci nie zdecydowały się emanować miłością i w ten sposób przeciwdziałać tak wielkiemu złu. Mój syn nie chce,
aby jego dzieci były fanatykami religijnymi, ale dzieci, które żyją, pracują i działają na jego podobieństwo. Dzieci, które żyją w poszukiwaniu wysokiej duchowości. Dzieci, które żyją zgodnie z przykazaniami i kochają sakramenty. Dzieci, które mają pragnienie dusz podobnych do Jego. Dzieci, które kochają Go w duchu i prawdzie. Nie żyjcie jak ignoranci, nie zapominajcie, że gdy tylko mówi się o pokoju, wojna jest bliżej. Demony wylały na ludzkość najpodlejsze instynkty, a wśród nich jest pragnienie panowania nad światem. Dzieci, jesteście oszukiwani, nie przekazuje się wam prawdy, światowi hierarchowie nie mówią prawdy do tego pokolenia. Gdyby tak było, ilu spośród błądzących zdecydowałoby się nawrócić? Natura nadal wzywa człowieka za pomocą wielkich wydarzeń, które nie są często spotykane. Trzęsienia ziemi wciąż przechodzą z jednego miejsca na ziemi do drugiego. Kościół mojego Syna jest prześladowany przez moc zła, która pragnie dominacji nad wszystkim. Kościół mojego Syna jest matką i kocha wszystkie swoje dzieci, ale nie oznacza to chodzenia w grzechu. Kościół mojego Syna musi dążyć do świętości ludu mojego Syna, a przede wszystkim do świętości osób konsekrowanych mojemu Synowi i moich kapłanów, będąc w tym surowym. Kościół mojego Syna znajduje się w krytycznym momencie, w którym wpływ zła wprowadził zamęt, aż do spowodowania schizmy. Moje dzieci, jako ciało mistyczne będziecie cierpieć. Będziecie wstrząśnięci wiadomościami pochodzącymi od hierarchii kościelnej. Módlcie się, karmcie się ciałem i krwią mojego Syna. Módlcie się za tych, którzy odrzucają dar życia, módlcie się za tych, którzy umierają jako męczennicy, módlcie się za bezbronnych i zanieście słowo z nieba waszym braciom, tak długo, jak pozwala na to chwila, ponieważ to, co człowiek umieścił w kosmosie, spadnie na ziemię, powodując poważne szkody, jak wspominaliśmy przed laty. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, żyjecie w zamieszaniu i niepokojach, w zamęcie i dewiacji. Żyjecie w polityce niepewności oraz w haniebnej i perwersyjnej deprawacji. Kotwica, która powstrzymuje całkowitą utratę kontroli i wzniesienie się Antychrysta, zostanie usunięta, a ludzkość będzie cierpieć to, co przyciąga Enła. Jednakże lud mojego Syna będzie wspomagany przez zastępy niebieskie i przez tę Matkę, która będzie ich bronić. Siły zła nie zwyciężą, wolą Bożą jest, aby ta Matka nie straciła swoich dzieci, ale je chroniła. Nie lękajcie się, dzieci, jestem waszą matką i z woli Bożej pozostaję z wami. Moje macierzyństwo pozostaje żywe, błogosławię was, Matka Boża.